Cześć, witajcie. Zawsze byłem zwolennikiem tradycji i tego, co się tam wyniosło z domów rodzinnych, najprostszych, najbardziej podstawowych metod wykonania bez czarowania i bez jakichś udziwnień, ale też nie stronię przed technologią, a tym bardziej nie stronię przed różnego rodzaju eksperymentami i pomysłami. To, co dzisiaj chcę zaprezentować, to oczywiście może to być normalny przepis na kiełbaskę, którą wykonać sobie można według zwykłych, normalnych reguł. Ale w związku z tym, że często mi się zdarza tłumaczyć i radzić ludziom, jak używać tak zwanych wędzarni balkonowych, jak się pozbyć tego problemu nadmiernej wilgotności w trakcie całego procesu obróbki, możecie postępować tak, jak ja to zrobię w tej chwili. Chociaż jak to się mówi, odwrotnie jak w czołgu. Bo normalnie najpierw się wędzi, potem ewentualnie się parzy. Są tacy, którzy mówią, że wędzą i podpiekają i nie będą parzyć, choćby nie wiem co, bo musi być tylko i wyłącznie w wędzarni przetworzona. Ale czy nie można parzyć, a potem wędzić? To jest przecież ta podstawa, dla której wielu z wykonawców wędliniarskich nie chce parzyć, bo kiełbasa, która wychodzi z wody po parzeniu, już nie jest tak aromatyczna jak ta, która jest w wędzarni. Więc jeżeli odwrócimy ten proces, to mamy z jednej strony bezpiecznie przetworzoną cieplnie kiełbasę, a z drugiej strony mamy świeżutki aromat dymu. I oczywiście można wykonać to w normalnej wędzarni, ale ja celowo dzisiaj będę to wykonywał właśnie w wędzarni balkonowej, gdzie podwyższamy temperaturę w trakcie normalnego procesu do takiego momentu, żeby przetworzyć ją cieplnie. To powoduje eskalację wilgotności, no i późniejsze problemy z kwasowością, ewentualnie z goryczką w trakcie procesu wędzenia, no bo jednak te wędzarnie nie mają takich zdolności jak wędzarnie dorosłe. Ale jak się ten proces odwróci, to już wygląda zupełnie inaczej. Zresztą zobaczcie sami, ja już kończę gadać, tylko powiem, co mam na stole. To jest próbka, mała ilość. 0,4 wołowiny, okrawki, takie typowe okrawki, ze sporą zawartością tłuszczyku, tak około 20% tam jest. Tyle samo 0,4 chudego boczku i 0,8 łopatki u mnie, ale może być też szynka, w każdym razie chude mięsko. Wołowinka na drobnym, boczek na 8, a łopatkę tu mam, tak. A łopatkę na szarpaku albo pokroić nożem w kostkę taką około centymetra. Przyprawy. Tutaj nie będzie wysokotemperaturowej obróbki, więc można użyć zarówno sól zwykłą, jak i sól peklującą, jak i mieszaninę tych obu. Wszystko zależy od tego, czy chcecie zachować różowy kolor wnętrza kiełbasy. Dodatkowo na tą ilość soli tak, bo będzie najpierw parzone, więc około 18 gramów, może nieco ponad, bo wiadomo, parzenie wyciąga troszeczkę soli z wędliny, a jeszcze parzenie na początku robi to mocniej i skutecznie, więc 18, nawet 19 gramów na kilogram. Potem jest tak, pół łyżeczki ostrej papryki, pół łyżeczki tymianku, pół łyżeczki kolendry, pół łyżeczki kozieradki, łyżeczka czarnego pieprzu i 2-3 ząbki czosnku. Jak widać, naprawdę przyprawami na bogato. Czosnek zmielę razem z wołowiną, potem jak resztę zmielę, wymieszam z przyprawami, zostawię na parę godzin, a potem będę nadziewał i robił resztę. Działam. Po wymieszaniu z przyprawami odstawiam na kilka godzin do lodówki.
Potem wyjmuję, wyrabiam, dodając szklankę wody. Napełniam jelita wieprzowe 28-30 mm. Robię krótkie odcinki. Tyle mi wyszło. Teraz sparzenie. Woda 80 stopni Celsjusza, czas 30 minut. Chociaż w tym momencie nie będzie jeszcze potrzebna, ale przygotuję sobie wędzarnię. Na dno wysypuję zrębkę bukową. Przykrywam tacką na ociek. Koniec parzenia. Wyjmuję kiełbasę i zostawiam do ostygnięcia i do wyschnięcia. Jak wyschnie, układam na rusztach wędzarni balkonowej. Do palników wlewam trochę paliwa żelowego. Zapalam i wynoszę wędzarnię na dwór. Zrębka na dnie wędzarni rozgrzewa się i zaczyna palić. W ten sposób powstaje naturalny dym. Temperatura? Najlepiej 40-60 stopni. Gotowa. Spłukuję kiełbasy gorącą wodą. Redukuję te niechciane posmaki. Mam już ją w wersji gorącej. Nadziewanie, parzenie, wędzarnia balkonowa. Oczywiście można byłoby to zrobić też w wędzarni dorosłej, no, ale to jest sposób dla tych, którzy na taką wędzarnię szans nie mają. Po wędzarni balkonowej ja osobiście zawsze przelewam to wrzątkiem, dlatego że to jest bardzo mała przestrzeń i tam się jednak wilgotność w tej czy w innej formie wędlinę wstawimy, czy parzoną, czy serową, zawsze się uwolni i to może powodować posmaki, które niekoniecznie poprawiają jakość tej wędliny, a spłukanie wrzątkiem naprawdę nieźle działa. No to co? Trzeba by zajrzeć. Na gorąco, na gorąco. Tak wygląda w środku. Ładna, soczysta, bardzo pachnąca kiełbaska. Ładny kawałeczek. Pyszna. Nie ma tych niechcianych posmaków, które można byłoby się po wędzarni balkonowej spodziewać. Dobra. Jak to mówią, odwrotnie jak w czołgu. Chociaż to złe określenie na dzisiejsze czasy. Najpierw parzenie, potem wędzenie. No i wędzenie w namiastce wędzarni, czyli w wędzarni balkonowej. Jeszcze raz. Tak wygląda w środku.
Naprawdę bardzo pachnąca i bardzo smaczna kiełbaska domowa. Da się? Da się. Trzeba tylko chcieć. Zapraszam na kolejne odcinki i jak się podobało, poproszę o łapki w górę. Dajcie w komentarzu znać, jak Wam wychodzą wędliny z wędzarni balkonowej. Na razie, hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!